No halo? No? No? No dobra. No co ty? No, no jasne. No, no, no to cześć. Czy taka rozmowa telefoniczna jest możliwa? Tak, jest nawet bardzo naturalna. Ale co to znaczy no? Bo w tej rozmowie telefonicznej powiedziałam no chyba więcej niż 10 razy. W tej lekcji wideo nauczycie się, co to znaczy no, jak używać tego słowa i kiedy go nie używać, bo nie zawsze powinniśmy mówić no. O słowie no mówiłam w mojej ostatniej lekcji wideo dostępnej dla moich subskrybentów. Ta lekcja jest dostępna na mojej stronie internetowej polishwithdorota.pl w sekcji Member Area, tam gdzie wszystkie inne lekcje z newslettera. I w tym ostatnim newsletterze mówiłam o tak zwanych false friends, to znaczy słowach, które są takie same po polsku i po angielsku na przykład, albo po polsku i po rosyjsku, brzmią tak samo albo podobnie, ale ich znaczenie jest inne. I jednym z takich słów jest właśnie no, bo no to nie znaczy no, a co znaczy powiem za chwilę, ale zanim zaczniemy lekcję, to zapiszcie się na mój newsletter, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i możecie wtedy obejrzeć wszystkie ekskluzywne lekcje, które są dostępne właśnie na mojej stronie. Link jest w opisie tego filmiku. A jeśli uczycie się polskiego na serio, to pamiętajcie, że możecie uczyć się też z moimi kursami wideo. Wszystkie kursy wideo też są na mojej stronie i teraz mam dostępne 4 kursy. Dzięki kursowi Smalltalk po polsku będziecie swobodnie rozmawiać z Polakami na takie codzienne tematy. Kurs Ultimate Guide to Polish Cases Part 1 tłumaczy, co to są te cases, przypadki i dlaczego mówimy Adam, Adamowi i Adamem. Po tym kursie będziecie wiedzieć, dlaczego tak jest i będziecie świetnie znać pierwszy przypadek, ten pierwszy case, czyli mianownik. Mam również kurs po angielsku How to Survive in a Polish Shop. Jeśli chcecie komunikować się z kasjerami i sprzedawcami w języku polskim, również jest na mojej stronie kurs o miesiącach w języku polskim. Jak mówić, że coś wydarzyło się w konkretnym miesiącu albo w konkretnym dniu. I ten ostatni kurs jest darmowy dla wszystkich subskrybentów. Także zapraszam i jednocześnie dziękuję wszystkim za takie pozytywne opinie o moich kursach wideo. Dzięki. No, ale już czas, żeby powiedzieć Wam, co to znaczy no. Po pierwsze, no to znaczy tak. Ale no to jest takie bardzo nieformalne, bardzo kolokwialne, potoczne
słowo. I tak naprawdę to nie znaczy takie yes po angielsku, ale bardziej yeah albo yep. No może też znaczyć ok albo słucham cię, tak, tak, no. W takim sensie również używamy no. Posłuchajcie przykładów. Robię kawę. Chcesz też? No, dzięki. Wiesz, Magdy nie będzie dzisiaj w pracy, jest chora. No, wiem. Pisała mi. Halo? Cześć. Nie mogę znaleźć tej kawiarni. Gdzie to jest? Jeśli jesteś na Warszawskiej, to musisz iść prosto. Aha, no. Potem, no, skręć w prawo, w Ratajczaka. No, a potem w lewo. No dobra, no. I ta kawiarnia jest po lewej stronie. No widzę już. Dzięki. Pa. Te wszystkie przykłady to były sytuacje nieformalne. Rozmowy w domu czy z koleżankami. Pamiętajcie, żeby nie używać słowa no, na przykład w sklepie, czy w szkole, w urzędzie, w takich sytuacjach bardziej formalnych, jeśli rozmawiacie z ludźmi, których nie znacie. Dlaczego? Bo to jest trochę niekulturalne. Posłuchajcie prawdziwej historii. Znam małżeństwo. Żona, Weronika, jest z Polski, a mąż, Andreas, jest z Niemiec. I normalnie oni mieszkają w Niemczech, ale kilka miesięcy temu byli w Polsce. Byli wtedy w sklepie i Andreas wyciągnął kartę i trzymał kartę w ręku. Kiedy pani kasjerka zobaczyła, że on trzymał już gotową kartę, zapytała: płatność będzie kartą, tak? A Andreas powiedział: no. A Weronika powiedziała: nie możesz mówić no. Powinieneś powiedzieć tak. I Andreas był zaskoczony. Ale dlaczego nie mogę powiedzieć no? No to znaczy tak i ty cały czas mówisz no. O co chodzi? Ale Weronika mówi no, kiedy rozmawia ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną, w sytuacjach nieformalnych. I w sklepie odpowiedź no na pytanie, czy płatność będzie kartą, jest nie na miejscu. Jest taka troszeczkę niekulturalna. Więc pamiętajcie, Polacy używają słowa no. To prawda, ale raczej w sytuacjach nieformalnych. I jeśli chcecie mówić po polsku tak elegancko, no mówcie tylko w domu, w rozmowach z bliskimi przyjaciółmi, a na przykład w sklepie mówcie tak. A co jeszcze znaczy słowo no? No znaczy coś takiego jak po angielsku well albo po hiszpańsku pues. A oto przykład. Słuchaj, to może spotkamy się w sobotę. Wiesz co? No, w sobotę mam gości. Może w piątek? No, w piątek. No dobrze, może być, ale wieczorem. W tym dialogu mówiłam no i no dobrze, może być. I
to drugie no we frazie no dobrze tak naprawdę nic konkretnego nie znaczy. To jest taki trochę wypełniacz. To jest takie słówko, którego bardzo często używamy na początku zdania. Często go używamy też we frazach no tak, no nie, no jasne, no okej, no dobrze. I tutaj to może znaczyć well, pues, albo tak naprawdę nic konkretnego. To jest taki wypełniacz. Podsumowanie. No to znaczy tak, ale jest to słowo bardzo nieformalne i nie używamy go w sytuacjach takich jak w sklepie czy w szkole. No znaczy też well albo nie znaczy nic konkretnego, tak jak we frazach no dobrze, no tak, no nie. No dobrze, to już koniec tej lekcji. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zapisać się na newsletter i subskrybować mój kanał. Piszcie też w komentarzach, jakie inne lekcje wideo chcielibyście zobaczyć, jakie macie problemy z językiem polskim. Do zobaczenia w następnej lekcji i miłego dnia!